Dzień dobry. Dzień dobry. Come on, soft, turn the key and cool her off. Push the pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Tak jak wam mówiłam w ostatnim vlogu, mamy przepiękną pogodę w ten weekend i korzystamy. Zrobiliśmy sobie mały weekendowy wypad do Van, ale zanim do centrum Van, to jeszcze podjechaliśmy sobie do Edremit, miejscowości, która do Van przylega nad jeziorem, żeby sobie tutaj pokorzystać z tego pięknego słońca i spacerujemy sobie po promenadzie z widokiem na jezioro, które dzisiaj szczególnie wygląda jak morze i pachnie jak morze. Jest takie świeże powietrze, typowo morskie powietrze, ale taka jest pogoda jak w Polsce nad morzem. Tak się teraz czuję, super. Co? Tak, jest przepięknie. I dużo ludzi korzysta, dużo ludzi spaceruje, dzieci na hulajnogach, na rowerach, na rolkach i trochę ludzi też piknikuje. Mimo tego, że jest Ramadan, to oczywiście nie wszyscy w Turcji poszczą i nawet tutaj na wschodzie Turcji nie wszyscy poszczą i część ludzi sobie normalnie tutaj piknikuje, chociaż no faktycznie zdecydowanie jest mniej tych ludzi piknikujących niż zazwyczaj. No dobrze, to teraz pokażę wam trochę widoczków, a potem zobaczymy razem co dalej. Lody normalnie otwarte. Tutaj zostawiona karma i woda dla psa. Pewnie dla tego dżentelmena. Śpi sobie. Najadł się i śpi. Albo pości, nie wiadomo. No. Zobaczcie, tutaj mamy napis z Urzędu Miasta, że tutaj jest punkt darmowego Wi-Fi. Tutaj jest napis po turecku, a z drugiej strony po kurdyjsku. A tutaj w tym małym kioskowózku sprzedają kukurydzę gotowaną. Ulubione zajęcie Turków. Znaczy tureckich mężczyzn. Oglądanie jakichś takich właśnie prac przy użyciu jakiejś maszyny. Najczęściej lubią oglądać budowę, ale tutaj też widzę interesująco. Co oni robią? Czekaj. Nie wiesz jeszcze? Nuri się przeniósł na VIP-owskie siedzenia kinowe. Tutaj coś będą wciągać. Idziemy. Sasa Club, moi drodzy, to jest statek, na którym To są... jest klub nocny. Tak, to jest dosłownie klub nocny. Na nim są organizowane rejsy razem z muzyką, z DJ-em, z alkoholem. Zobaczcie, tutaj widać jest miejsce dla DJ-a. Widziałam tego relację na Insta
I faktycznie grube imprezy tutaj się wyprawiają i głównymi gośćmi są turyści z Iranu. Van jest miastem położonym praktycznie już przy granicy z Iranem, więc tutaj Irańczycy mają najbliżej, jeżeli chodzi o miasta w Turcji. No i wiecie, w swoim kraju muszą przymusowo się zachowywać konserwatywnie, więc tutaj do Turcji przyjeżdżają, żeby trochę od tego odetchnąć i trochę się pobawić. Ach, jaki to paradoks. Nam się cały czas wydaje, że tutaj ten wschód Turcji jest bardziej konserwatywny niż zachód, a jednak Irańczycy przyjeżdżają tutaj, bo tutaj dla nich jest bardziej liberalnie niż u nich w kraju. A tu drugi statek też imprezowy. Widzę motyw Piratów z Karaibów. Poz veriyorlar. Bizim de Tutaj siłownia na powietrzu. A z kolei tutaj napis, że w tym parku jest zakaz rozpalania grilla czy samowaru na czaj. I tutaj napis znowu po turecku z jednej strony, a z drugiej strony po kurdyjsku. Zobaczcie to, co tu się dzieje. Zobacz, zobacz. No to mamy zielone, tylko że przejechać nie możemy, bo nam zablokowali drogę. Tutaj powinniśmy jechać. Halo? O öne gitse biraz şu. No nie jedzie. Super. Teraz za nami stoją i się denerwują. No, A my ja nie muszę możemy jechać jechać. tam. Burada bekleyemem ki şimdi ben. Onların şey var, jelone var. Nie wiem, nic nie rozumiem już tu teraz. Dotarliśmy do hotelu. Matko, jakie były korki. Znaczy, no tutaj w Van zawsze są korki. To jest duże miasto, ponad 1 milion mieszkańców, ale no chyba dodatkowo dlatego, że trwa post i jeździli dzisiaj naprawdę wyjątkowo źle. Bardziej się zmęczyliśmy tym kilkukilometrowym odcinkiem tutaj po mieście niż 100 kilometrów z Ercisz tutaj, nie? No ale dotarliśmy. Zatrzymamy się dzisiaj na noc w Red Menevi, czyli w domu nauczyciela. To jest hotel. Normalnie można się tutaj zatrzymać nawet jak nie jest się pracownikiem budżetówki, ale jeżeli jest się nauczycielem albo właśnie jakimś innym pracownikiem budżetówki, to wtedy są tutaj trochę inne ceny, więc my po prostu z tego korzystamy, że mamy taki przywilej. I za noc tutaj, za naszą dwójkę, razem ze śniadaniem w cenie, zapłaciliśmy 1200 lir. No to jest około 120 zł chyba, nie? I pokażę Wam teraz, jak pokój wygląda. Tutaj jest wejście i przy wejściu od razu łazienka, więc od tego zacznę. Tutaj umywalka, lustro, suszarka, toaleta, prysznic. I tutaj na wejściu taka duża, rozsuwana szafa. Jeszcze tutaj szafka. Tutaj duża lodówka. Tutaj tak telewizor, toaletka, wyjście na balkon. Takie łóżko. Co tam patrzysz? Ledy. Ledy. I tutaj tak fotel. I to tyle. Teraz chwilę odsapniemy się, ogarniemy i będziemy się powoli zbierać na iftar. A będzie to tym razem wyjątkowy iftar, taki na jakim jeszcze nie byliśmy, ale wszystko zobaczycie na miejscu. Gotowi? Tak jest.
Uciekamy na iftar I głodni. i głodni. Zobaczcie, tak się nazywa Van Şişli Öğretmen Evi. Tak wygląda restauracja, do której dzisiaj idziemy. Urartu Han. Jako pierwsze danie mamy zupę, która nazywa się Han Çorbası i myślę, że to jest jakaś ich tutaj specjalna zupa, skoro restauracja nazywa się Urartu Han. Pachnie koperkiem. Jeszcze nie wiem, nie próbowałam. Z przystawek mamy tutaj içli köfte. To jest ciasto z nadzieniem z mięsa mielonego, pewnie wołowego. I teraz przystawki. Tutaj mamy mezę z jogurtu. Oczywiście talerzyk do zakończenia postu. Mamy tutaj daktyle i inne suszone owoce. Tutaj çiğ köfte, szpinak i sałatka. Mamy też oczywiście tutaj na miejscu świeżo wypiekany chleb tandır ekmeği i woda, a tutaj szerbet. Tak to wygląda w środku. Pierwsza część dania głównego to keledosz, to jest tutaj regionalna potrawa razem z mięsem wołowym. Następna część dania głównego to jest kurczak zapiekany z nadzieniem w środku. I trzecia część dania głównego to jest kuzu tandır, czyli pieczona jagnięcina z pilawem i widzę, że to będzie pilaw trochę na słodko, bo są kuş üzümü, czyli suszona porzeczka. I czwarta część dania głównego, köfte, lopsiki z mięsa mielonego w sosie pomidorowym. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Urartu Han ailesi olarak hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Afiyet olsun. No ładnie. Ktoś tutaj zaparkował i cała ulica w korku. Wszyscy trąbią.
No i jesteśmy po iftarze. Wróciliśmy do hotelu. Tak. No powiem wam, że zastanawialiśmy się długo, czy na pewno na ten iftar tu przyjechać, bo cenowo wychodził on dużo drożej niż ten iftar, który pokazaliśmy wam w poprzednim vlogu. Werciś. Ale było warto. No nie żałujemy. Nie. Obsługa. Super. Non-stop latanie i co chwilę miałem nowy talerzyk. Tak. Nie wiedziałem, co się dzieje. Na tip-top wszystko i jeden talerz przynieść jeszcze nie zdążyliśmy, zjeść już następny przychodził. Zresztą widzieliście to wszystko i naprawdę na wysokim poziomie, przepyszne jedzenie, no i do tego muzyka na żywo. No. Dlatego wam mówiłam, że to pierwszy taki iftar w naszym życiu. Nie byliśmy wcześniej na iftarze z muzyką. Nie. Pierwszy raz. No i cenowo za to wszystko, co widzieliście, wyszło 975 lir za osobę. No to będzie jakieś 100 zł pewnie. 100, około 100. No. 100 zł za osobę. No ale w sumie na polskie warunki to tak akurat. Tak mi się wydaje. Jak byliśmy teraz latem w Polsce, no to mniej więcej takie były rachunki, jak się zamówiło jakiś porządny obiad i do tego deser, kawę, nie? I tu ile mieliśmy talerzy różnych tutaj rzeczy. tak. No i tak mówią, że ta restauracja to jest najlepsza restauracja w Van, więc polecamy. Jak się ktoś zastanawia, gdzieś tu jest w okolicy, to naprawdę warto. I pewnie jeszcze do tej restauracji wrócimy w maju, bo będziemy mieć gości. Tak jest. I tam tych gości zabierzemy na pewno. No na pewno. I porcja też, nie mówiliśmy o porcji. No. Tyle jedzenia, jestem naprawdę najedzony. Jak byk. No, dosłownie. Tak. No dobrze. To na jedzenie i do spania teraz. No, już czas. Widzimy się jutro. Günaydın. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tak. Nie. O, tak. Korzystamy z tego, że jest niedziela, jeszcze wcześnie rano. No i w związku z tym, że jest Ramadan, sporo ludzi pości, no to w niedzielę do południa jeszcze większość ludzi śpi. Więc galeria jest stosunkowo pusta, więc możemy sobie na spokojnie pochodzić po sklepach, zrobić jakieś zakupy. Więc przy okazji pokażę wam też co ciekawego teraz w tureckich sieciówkach. Na pewno już są nowe wiosenne kolekcje. Zobaczymy razem, co teraz modne w Turcji. Do pracy. Jak zrobi się ciepło. No. Jakie tu są kolory jeszcze? 100% pamuk. Bawełniane. Tutaj spodnie takie materiałowe. Co myślisz? No to też by było fajne, wygodne na wiosnę. Jaki to materiał? 100% bawełny. No, znowu bawełniane. Muszę przemierzyć. I takie kieszonki. I co? No fajnie. No. Brać? No weź. Ja właściwie potrzebuję jakieś cienkie bluzki z długim rękawem, a tu jak zawsze. Albo swetry, które zostały z zimowej kolekcji, albo od razu t-shirty i na ramki.
Zobaczcie, Wam przy okazji pokażę. To jest sklep ze złotem. To jest prawdziwe złoto. Takie rzeczy ubierają Turczynki na wesele. Panny młode. W galerii jakieś ramadanowe przedstawienie dla dzieci. Dwa pidę i wodę kupiłem. Dobra, czekaj. Pożegnamy się tu chyba. Tak się skradam znowu, żeby cienia nie było od lusterka. Chcieliśmy się tutaj pożegnać. Dziękujemy za ten weekend z nami i do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz. Bywajcie.